Witajcie, tu eosofobia, a jeśli nie wiecie, co to znaczy, zachęcam do małego researchu. A dzisiaj będzie sprawa kolejnego seryjnego mordercy, który jest powiązany z bohaterem, czy też antybohaterem naszego poprzedniego odcinka, gdzie omawialiśmy sprawę doktora Śmierć, którym był dr Harold Shipman. Ci dwaj panowie, na końcu wam zdradzę, gdzie się poznali, w jakich okolicznościach i co ich łączyło. A tymczasem zapraszam serdecznie do wysłuchania kolejnego podcastu. Peter Moore, bo o nim dzisiaj będzie mowa, znany jako jeden z najbardziej niebezpiecznych seryjnych morderców w Wielkiej Brytanii, urodził się 18 września 1940 roku w Kinmel Bay w hrabstwie Conway w Walii. Jego życie i działalność przed zbrodniami, jak i okoliczności, które doprowadziły do jego przerażających czynów, są przedmiotem wielu spekulacji i analiz. Peter Moore dorastał w Kinmel Bay, małej miejscowości nadmorskiej w północnej Walii. Jego rodzice byli właścicielami niewielkiego biznesu i prowadzili sklep, co zapewniało rodzinie pewien poziom stabilności finansowej. Moore w młodości nie sprawiał większych problemów, a jego dzieciństwo niestety nie było szczególnie szczęśliwe. Był raczej samotnym dzieckiem, a od najmłodszych lat miał trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Brak informacji o bliskich relacjach z innymi ludźmi w jego młodości może sugerować, że jego życie wewnętrzne było dość skomplikowane. W późniejszych latach Moore wykazywał zainteresowanie tematyką sadomasochistyczną, co w połączeniu z jego alienacją mogło wpływać na rozwój jego dewiacyjnych skłonności. Jak w takim razie wyglądała dorosłość i kariera Petera? W dorosłym życiu Peter Moore prowadził kilka kin w północnej Walii. Był dość dobrze rozpoznawalny lokalnie jako właściciel i operator niezależnych kin, które często wyświetlały filmy stare oraz filmy klasy B. Od razu przychodzi mi do głowy skojarzenie z Quentinem Tarantino, który też jako młody chłopak oczywiście nie był właścicielem kin, natomiast często przesiadywał w kinach, bo z tego co kojarzę, jego mama pracowała w kinach i tak się właśnie narodziła jego pasja do kina. Ale wracając do sprawy, Peter Moore prowadził m.in. Empire Cinema w Denbigh, które było jednym z jego najbardziej znanych przedsięwzięć i to właśnie temu miejscu poświęcał dużo swojego czasu. Moore był też znany ze swojego ekscentrycznego stylu życia. Był zamknięty w sobie i wydawał się prowadzić podwójne życie. Z jednej strony był szanowanym biznesmenem i dżentelmenem, a z drugiej strony pielęgnował swoje mroczne i sadystyczne skłonności. Peter Moore nie był wcześniej podejrzewany o przestępstwa, a jego aresztowanie było wynikiem skutecznej pracy śledczych, którzy połączyli różne dowody i zeznania świadków z miejsc zbrodni. Oto jak policja wpadła na jego trop. Moore jako właściciel kin w Walii był znany lokalnej społeczności, ale nie wzbudzał podejrzeń. Prowadził pozornie normalne życie i nie miał kryminalnej przeszłości, co utrudniało policji powiązanie go z morderstwami. Był zwykłym człowiekiem, szanowanym członkiem społeczności, a nawet może kimś więcej, bo był biznesmenem, który zapewniał ludziom rozrywkę, który dawał ludziom pracę. Więc był taką krystaliczną osobą, która dużo dawała od siebie dla lokalnej społeczności. Liczono się z nim, szanowano go i był po prostu taką osobą, którą każdy znał i każdy kojarzył. Natomiast jego ofiary były przypadkowymi osobami, co dodatkowo komplikowało śledztwo, ponieważ nie było oczywistego wzorca, który łączyłby zbrodnie, przynajmniej w tamtym momencie. Policja zaczęła podejrzewać, że za serią brutalnych morderstw na terenie Walii stoi ta sama osoba, gdyż wszystkie zbrodnie miały podobny modus operandi. W każdej ze spraw ofiary były mężczyznami, które zostały zaatakowane w odosobnionych miejscach, a ich ciała nosiły ślady brutalnych ataków nożem. Kluczowym momentem w śledztwie było powiązanie Petera Moore'a z ostatnią z jego ofiar, czyli Kitem Randallsem. Randalls był pracownikiem drogowym, pełnił funkcję pracownika ochrony dróg
i jego ciało znaleziono w pobliżu Doleglau w Walii. W samochodzie Moore'a znaleziono ślady krwi ofiary oraz inne dowody, które jednoznacznie połączyły go z miejscem zbrodni. Po odkryciu tych dowodów policja zaczęła badać życie Moore'a i to, co robił prywatnie. Śledczy bardzo szybko odkryli więcej śladów, które łączyły go z innymi morderstwami. Ostatecznie Peter Moore został aresztowany w grudniu 1995 roku, a podczas przesłuchań przyznał się do popełnienia 4 morderstw przy użyciu noża. Dopuścił się również 39 ataków seksualnych na mężczyzn w północnej Walii i rejonie Marseille-Side w ciągu 20 lat. Ale ten wątek jakby nie jest podnoszony w tej sprawie, tylko śledczy bardziej skupili się na morderstwach. Moore podczas przesłuchań przyznał się do popełnienia zbrodni, co było szokujące ze względu na szczegółowość, z jaką opisywał swoje czyny oraz brak jakiejkolwiek skruchy. Jego wyznania były kluczowe w procesie, ponieważ dostarczały policji niezbitych dowodów na jego winę. Przed serią morderstw, za które został skazany, Peter Moore nie wzbudzał podejrzeń wśród lokalnej społeczności ani policji. Jego zbrodnie były starannie zaplanowane, a on sam unikał pozostawiania jednoznacznych śladów, co oczywiście sprawiało, że przez długi czas pozostawał poza podejrzeniami. Dopiero połączenie dowodów i skrupulatna praca śledczych doprowadziły do jego aresztowania. Jak wyglądała mroczna działalność Petera? Otóż między 1995 a 1996 rokiem Peter Moore zamordował 4 osoby: Henry'ego Robertsa, Edwarda Cattiego, Kita Randelsa i Antonego Davisa. Ofiary te były mężczyznami, przypadkowymi osobami, które spotykał Moore w różnych okolicznościach. Działał on z zimną krwią, a jego motywacją była potrzeba dominacji i sadystyczna przyjemność z zadawania bólu. Atakował swoje ofiary nożem, a następnie porzucał ich ciała w odosobnionych miejscach. Jego przestępstwa zyskały dużą uwagę mediów, które nadały mu przydomek The Man in Black, czyli człowiek w czerni, a to z powodu jego zamiłowania do ubrań w tym kolorze, które nosił podczas popełniania morderstw. Ten strój stał się jego charakterystycznym znakiem rozpoznawczym i odzwierciedlał jego mroczne i sadystyczne skłonności. Jak jest odczytywane znaczenie tego stroju? Otóż czarny ubiór, który Moore wybierał, miał prawdopodobnie na celu budzenie strachu i tajemniczości. Mógł być także wyrazem jego własnego poczucia mocy i kontroli, które czerpał z dominacji nad swoimi ofiarami. Czarny kolor tradycyjnie kojarzony jest z żałobą, śmiercią i niebezpieczeństwem, co dodatkowo wzmacniało wizerunek Moore'a jako przerażającego i bezwzględnego zabójcy. Prasa nadała mu ten przydomek, co pomogło w kształtowaniu jego mrocznego wizerunku w mediach. Pseudonim człowieka w czerni stał się symbolem jego zbrodni, a sam przydomek podkreślał jego zimny, wyrachowany charakter oraz fakt, że działał z premedytacją i bez skrupułów, co się zresztą w późniejszym śledztwie i procesie oskarżony nie odczuwał żadnej skruchy, nie miał wyrzutów sumienia, nie przepraszał bliskich swoich ofiar. Peter Moore został aresztowany w grudniu 1995 roku po tym, jak policja połączyła go z serią brutalnych morderstw na terenie Walii. W trakcie śledztwa policja znalazła wiele dowodów łączących go z miejscami zbrodni, w tym broń oraz ubrania należące do ofiar. Bronią był oczywiście nóż, ponieważ modus operandi był taki, że Moore dokonywał zasztyletowania swoich ofiar. I podczas przesłuchań Moore przyznał się do popełnienia 4 morderstw na osobach. Henry Roberts, 56 lat, zamordowany w październiku 1995 roku w jego domu w Anglesey. Edward Catty, 28 lat. Moore poznał go w barze dla panów, a jego ciało znaleziono w lesie Klokong w listopadzie 1995 roku. Keith Randles, 49 lat. Pracował jako kierownik ruchu drogowego, zamordowany w listopadzie 1995 roku na poboczu drogi w pobliżu Doleglau. Anthony Davis, 40 lat. Pracownik krematorium, zamordowany w styczniu 1996 roku w pobliżu Abergele.
Moore opowiadał policji o swoich czynach z chłodnym dystansem, nie wykazując skruchy ani emocji. Jego opowieści były szczegółowe i często wstrząsające, co pokazywało jego bezwzględność i brak empatii. Proces Moore'a rozpoczął się w listopadzie 1996 roku w sądzie koronnym w Mold w północnej Walii. Podczas tego procesu prokuratura przedstawiła szczegółowe dowody przeciwko Moore'owi, w tym zeznania świadków, materiały DNA oraz narzędzia zbrodni. Kluczowym dowodem były także szczegółowe przyznania się do winy, które Moore złożył podczas przesłuchań. Obrona próbowała argumentować, że Peter Moore nie był w pełni świadomy swoich czynów z powodu problemów psychicznych, ale nie udało się w ten sposób przekonać sądu do jego niewinności. Psychiatrzy, którzy badali Moore'a, stwierdzili, że był on osobą wysoce sadystyczną i psychopatyczną, ale w pełni świadomą swoich czynów. Podczas procesu Moore wydawał się chłodny i opanowany, co tylko podkreślało jego zimny, wyrachowany charakter. Był też dość cyniczny wobec swojego procesu, sugerując, że popełnił więcej zbrodni niż zostało mu przypisane, choć nie dostarczono na to żadnych dowodów. Pod koniec procesu 29 listopada 1996 roku sąd uznał Petera Moore'a za winnego wszystkich 4 morderstw. Został skazany na 4-krotne dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Sędzia, który przewodniczył sprawie, opisał Moore'a jako najbardziej niebezpiecznego człowieka, jakiego kiedykolwiek miał okazję osądzić. Dodał, że Moore stanowił wyjątkowe zagrożenie dla społeczeństwa. Peter Moore odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności w jednym z najbardziej strzeżonych więzień w Wielkiej Brytanii. Jego przypadek stał się tematem licznych analiz, dokumentów i książek na temat psychopatii i seryjnych morderców. Moore został jedną z najbardziej przerażających postaci w historii brytyjskiej kryminologii, głównie ze względu na brak skruchy i przerażający sposób, w jaki traktował swoje ofiary. Motywy Petera Moore'a były złożone i głęboko zakorzenione w jego psychopatycznej osobowości oraz sadystycznych skłonnościach. Ten człowiek ewidentnie miał 2 twarze, czyli szanowanego biznesmena i członka lokalnej społeczności, a także psychopaty. Oto główne czynniki, które mogły kierować jego działaniami. Sadystyczne skłonności, ponieważ Peter Moore czerpał sadystyczną przyjemność z zadawania bólu i cierpienia swoim ofiarom. Psychiatrzy opisywali go jako osobę, która odczuwała potrzebę dominacji i kontrolowania innych poprzez przemoc. Moore wykazywał skłonności do brutalności, a morderstwa, których dokonywał, miały często charakter rytualny, co podkreślało jego sadystyczne zapędy. Miał w sobie potrzebę władzy i kontroli nad innymi i jednym z głównych motywów Moore'a była potrzeba władzy nad innymi ludźmi. Przemoc, jaką stosował, pozwalała mu na pełne zdominowanie swoich ofiar, co było dla niego źródłem satysfakcji. Moore poszukiwał sposobów na wyrażenie swojej dominacji, a morderstwa były najbardziej ekstremalnym przejawem jego potrzeby. Ukryta homoseksualność i tłumiona frustracja. Peter Moore był homoseksualistą, co w kontekście lat 90. w Wielkiej Brytanii, szczególnie w bardziej konserwatywnych regionach Walii, mogło być źródłem głębokiej frustracji i wewnętrznego konfliktu. Jego ofiary były w większości mężczyznami, co sugeruje, że jego przemoc mogła być wyrazem tłumionej złości i frustracji związanej z jego orientacją seksualną, a Moore był świadomy swojej orientacji, ale sposób, w jaki ją manifestował i w jaki manifestował swoje pragnienia, był skrajnie wypaczony i destrukcyjny. Moore był też osobą bardzo zamkniętą w sobie, wręcz wyalienowaną społecznie. Prowadził podwójne życie, w którym na zewnątrz był szanowanym właścicielem kin, a w rzeczywistości skrywał swoje mroczne pragnienia. Jego brak bliskich relacji i poczucia izolacji społecznej mogły pogłębiać jego dewiacyjne skłonności. Moore wykazywał również cyniczne podejście do życia i do zbrodni. Był amoralny, co wskazuje na jego głęboko zakorzenioną złość. Nie wykazywał żadnej skruchy za swoje czyny i był świadomy ich brutalności, a sugeruje to, że jego motywacja była związana z odrzuceniem jakichkolwiek norm etycznych i moralnych.
Peter Moore był opisywany przez psychiatrów jako osoba psychopatyczna, co oznacza, że był całkowicie pozbawiony empatii i niezdolny do odczuwania poczucia winy. Psychopatia była kluczowym czynnikiem w jego działaniach, pozwalając mu na zimne i beznamiętne popełnianie morderstw. Te motywy razem tworzą obraz człowieka, który czerpał zadowolenie z cierpienia innych i który w pełni zdawał sobie sprawę z konsekwencji swoich czynów, ale brakowało mu jakiejkolwiek moralności, jakiegokolwiek moralnego hamulca, który by go powstrzymywał. Prawdopodobnie czuł się bezkarny, był człowiekiem sukcesu i wydawało mu się, że może sobie pozwolić na więcej. Na ciekawostkę zasługuje fakt, że Peter Moore przez pewien czas dzielił celę z Haroldem Shipmanem, o którym nagrałam poprzedni odcinek, czyli jednym z najbardziej znanych seryjnych morderców w historii Wielkiej Brytanii. Harold Shipman, znany również jako Doktor Śmierć, był lekarzem, który zamordował przeszło 200 osób, którzy byli jego pacjentami, a dokonywał tego głównie podając im śmiertelne zastrzyki. Peter Moore i Harold Shipman zostali osadzeni w więzieniu w Frankland, jednym z najbardziej strzeżonych więzień w Wielkiej Brytanii, gdzie umieszcza się najgroźniejszych przestępców. W tym więzieniu Moore i Shipman przez pewien czas przebywali razem w celi. Choć obaj byli seryjnymi mordercami, różnili się znacznie pod względem charakteru i motywacji. Peter Moore był sadystycznym zabójcą, który czerpał przyjemność z brutalności i kontroli. Natomiast Harold Shipman popełniał swoje zbrodnie jako lekarz, często działając z poczuciem wyższości i kontrolując śmierć swoich pacjentów. Ich wspólne osadzenie w celi mogło być zarówno ironiczne, jak i wysoce niepokojące, zważywszy na naturę ich przestępstw. Harold Shipman, jak wiemy, popełnił samobójstwo w 2004 roku, wieszając się w swojej celi w więzieniu Wakefield, gdzie został przeniesiony z Frankland. Peter Moore natomiast nadal odbywa karę dożywotniego więzienia. Peter Moore pozostaje jednym z najbardziej przerażających seryjnych morderców w historii Wielkiej Brytanii, a jego przypadek jest często analizowany w kontekście psychopatii i sadystycznej dewiacji. 13 października 2011 roku fałszywie poinformowano, że Moore zmarł w szpitalu w Broadmoor 30 lipca 2011 roku. Jednak prawda jest taka, że żyje w więzieniu do dzisiaj. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam, a tymczasem trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!